Wiesz, miałem już dość chodzenia do kościoła. Ciągłego robienia tych bezproduktywnych rzeczy, które na pozór wyglądały bardzo pobożnie, ale one nie przynosiły żadnych trwałych zmian. Tylko paradoks polega na tym, że to ja byłem pastorem tego kościoła. Tak, byłem pełen zapału, ale nie miałem żadnego doświadczenia. Mijały lata, a ja nie widziałem nawracających się ludzi. Niezbyt często słyszałem nawet historie, jak inni dzielą się dobrą nowiną o Jezusie. W pewnym momencie zobaczyłem, że ludzie, którzy przychodzą i słuchają słowa po tygodniu, dwóch, oni nawet nie pamiętają, o czym była mowa. Tak, ci bardziej gorliwi doświadczali czegoś, a pozostali wracali tacy sami. Z miesiąca na miesiąc nie można było dostrzec w nich różnicy. Wtedy zacząłem się zastanawiać, co jest nie tak. Dawałem z siebie wszystko. Wymyślałem przeróżne aktywności. Tego było tak dużo, że moja rodzina mnie nawet nie widziała, bo ciągle byłem zajęty służbą. Ledwo wyrabialiśmy finansowo. A jakby tego było jeszcze mało, to z wielu stron nas obmawiano. Miałem już tego serdecznie dość. W tym samym czasie mój przyjaciel poznał człowieka, był nim Knut Osland, który był gotów przeprowadzić się z Norwegii do Polski, zostawić wszystko tylko po to, żeby pomóc jemu i 3 młodym małżeństwom. W bardzo krótkim czasie zobaczyłem, że to, co robią, to jak się traktują, było inne niż to, czego ja doświadczałem. Między nimi była prawdziwa przyjaźń. Ludzie wokół nich się nawracali i co chwilę dostawałem wiadomości z zdjęciami kolejnych chrztów. Ja zobaczyłem, że to, co robią, naprawdę działa. To był moment, w którym zdałem sobie sprawę, że jeśli teraz nie poproszę Knuta o pomoc, to stracę moją życiową szansę bycia częścią czegoś, co ma życie, którego ja zawsze pragnąłem. Gdzie bardzo szybko zobaczyłem serce Knuta. To, w jaki sposób pomagał ludziom, było bezcenne. To, jak mnie przyjął i zatroszczył się o mnie, przerosło moje wyobrażenie. Najbardziej urzekło mnie to, jak siedzieliśmy u mnie w salonie, tu w tym domu, i powiedział do mnie: Andrzej, ja jestem tutaj po to, aby Ci pomóc. Nie przyszedłem do Twojego kościoła. To było takie inne od tego, co doświadczałem, chcąc nawiązać współpracę z innymi kościołami, która tak naprawdę nigdy nam się nie udała, ponieważ funkcjonowaliśmy bardziej jak starsi bracia, którzy walczą o swoje racje. Nie zapomnę tego dnia, w którym kilka skłóconych ze sobą osób, w tym oczywiście ja, usiadło na kanapie u Knuta w salonie i zaczęliśmy przepraszać się, wybaczać sobie nawzajem. I to był początek wspaniałej współpracy. To, co zrobił wtedy Knut, to było tak, jakby wrócił tato po długiej podróży i zrobił porządek w domu. Ten kraj potrzebuje ojców. I to zobaczyłem w Knucie. Stał się dla mnie przyjacielem, ojcem i przykładem lidera, który prowadził mnie i innych do głębszego zrozumienia, że Kościół to rodzina. Szybko zobaczyłem, że on po prostu żyje tym, co mówi. I to był przełom w moim postrzeganiu Kościoła. Patrząc na niego, zacząłem na nowo odkrywać, jaką rolę w życiu odgrywa Biblia i relacja z Bogiem. W każdej rozmowie on brał Biblię do ręki i pomagał mi rozwiązywać moje problemy. Doświadczyłem w relacji z nim poczucia bezpieczeństwa. Wiecie, przestałem biegać od pomysłu do pomysłu, bo w końcu miałem kogoś, kto wie, o czym mówi. On jest jak budowniczy, który rozumie plany i krok po kroku pokazywał mi, jak dobrze budować. Moja zmiana była coraz bardziej widoczna dla innych. Gdzie ludzie przychodzili do mojego domu, a ja się z nimi dzieliłem wszystkim tym, czego sam się nauczyłem.
To sprawiło, że Kościół zaczął przeżywać odrodzenie. Oczywiście nie obeszło się bez napięć. Nawet odeszła część osób. Ale dobra wiadomość jest taka, że nie trzeba było długo czekać na owoce. Zaledwie w ciągu kilku miesięcy ochrzciliśmy około 20 osób, a w przeciągu 4 lat niemalże 100. Czy to nie jest wspaniałe? Dzielenie się Ewangelią stało się naszym stylem życia, gdzie moje małżeństwo, rodzina, finanse i relacje z ludźmi zmieniły się nie do poznania. To niesamowite, że nie mając niedzielnych spotkań, opierając się na codziennych relacjach, mogliśmy zbudować pomnażający się Kościół. To, czego ja nauczyłem się od Hunta, mogę przekazywać teraz innym, a oni zanoszą to dalej. Gdzie oni troszczą się o ludzi wokół nich, mają wpływ na ich codzienne życie i pomagają im, jak być nowotestamentowym kościołem. Odwiedzają się, mówią sobie prawdę, okazują sobie miłość i doświadczają tego, co to znaczy być rodziną. Nasza koncentracja na byciu uczniem sprawiła, że ludzie żyją tym, co czytają w Biblii. Dzisiaj wiem, dlaczego Jezus szukał uczniów, bo tylko oni mają tą zdolność do sprowadzenia Bożych wartości do społeczeństwa. Widzę, jak kolejne małżeństwa, pary, młodzi ludzie przychodzą do Jezusa, jak miasto, w którym żyje, zmienia się z ich powodu. Nie zapomnę nigdy tego wspaniałego dnia, kiedy po raz pierwszy Andrzej pojawił się w moim domu. Tego dnia mój mąż oddał życie Jezusowi, a ja zostałam napełniona Duchem Świętym i doświadczyłam ogromnego przełomu. Andrzej i Ania to ludzie, którzy trwali przy nas zawsze. Kiedy mieliśmy różne wzloty, różne upadki, oni nigdy nie przestali w nas wierzyć. Teraz jesteśmy tu, w tym mieście, gotowi, żeby służyć i pomagać innym. Nie musieliśmy długo czekać. Szybko poznaliśmy jedno małżeństwo, z którym się zaprzyjaźniliśmy. Jesteśmy w stanie im pomagać głównie dlatego, że to, co robi Andrzej z Anią, było takie praktyczne. Rok temu Bóg pokazał nam, żebyśmy się przeprowadzili z Rzeszowa i zakładali kościoły domowe. Teraz właśnie się to dzieje. Mamy już wpływ na 5 rodzin w 2 kluczowych miejscowościach w tym regionie. To, co nas urzekło, kiedy po raz pierwszy spotkaliśmy Sebastiana i Klaudię, to to, jak się przed nami otworzyli. Oni naprawdę byli zainteresowani naszym życiem. Mimo tego, że mieliśmy bałagan w życiu, czuliśmy się przy nich bezpiecznie. Mogliśmy im opowiedzieć o naszych problemach w małżeństwie, z wychowaniem dzieci, o naszej sytuacji finansowej, a oni nas słuchali. Sposób, w jaki okazywali nam miłość, był prawdziwy i wyjątkowy. Brali Biblię do ręki i uczyli nas, jak stosować Boże zasady w codziennym życiu. Kiedyś po prostu chodziliśmy do kościoła, ale nie widzieliśmy zmian. Wracaliśmy do naszych problemów i próbowaliśmy je rozwiązywać po swojemu. Teraz, w codziennych sytuacjach, widzimy, jak Sebastian i Klaudia są dostępni i gotowi nam pomóc. Mówią nam prawdę
której nie usłyszelibyśmy w kościelnej ławce. Już nie chodzimy do kościoła, to my jesteśmy kościołem. Teraz Bóg połączył nas z Pawłem i chcemy widzieć, jak jego życie się zmienia, bo wierzymy, że On będzie miał wpływ na innych.